Siemano. Dzisiaj spróbuję zamontować customową kierownicę Energia D46. Opowiem Wam trochę o zawodach driftingowych, na które się zapisałem i dlaczego. Oraz zrobimy mały test drive. Celowo mówię spróbuję, bo wiecie jak to jest z pracami związanymi przy samochodzie. To co ma trwać 15 minut, często trwa 2 godziny, a to co ma trwać pół godziny, czasami przeciąga się na 2 dni. Co my tutaj mamy? Żeby było ciekawiej, wziąłem wszystkie swoje kierownice, no ale po kolei. Ok, więc to jest moja pierwsza kierownica, którą będziemy montować do E46. Kupiłem ją jakoś w 2019 i było to inspirowane kierownicą Slaptraina, którego może kojarzycie z YouTube'a. Gość głównie nagrywa content o grach, sporo właśnie o grach samochodowych, do których używa różnych zestawów kierownic. I właśnie jeden z jego setupów wyglądał w ten sposób, że miał fioletową kierownicę Energię założoną na Trustmastera, dość podobną do tej, też drewniana, tylko właśnie obręcz miała inny kolor i nie miała brokatu. Ta kierownica jest drewniana, czarna, z kolorowym brokatem, fajnie się mieni w słońcu czy też pod światło. Kupiłem ją w 2019, od tamtej pory głównie leżała schowana gdzieś w szafie. Później przez chwilę miałem pomysł, żeby zrobić sobie symulator i ją zamontować. I nawet udało mi się zamontować na Trustmastera T300 RS. To kupiłem skrzynię biegów i sprzęgło. Brakowało mi jedynie ręcznego. Po czym odpaliłem Assetto Corsa. Okazało się, że na pełnym ekranie na moim kompie w ogóle nie śmiga. To znaczy cięło tak, że nie dało się grać. Odpaliłem na jakimś małym okienku z ustawieniami wszystkimi na minimum, low, najgorsze jakie się da, najgorsze ustawienia jakie się da. Przy czym i tak gra chodziła na tyle do dupy, że po 2 małych sesjach moje oczy miały dość odpatrzenia na to malutkie okienko. No nie było to po prostu przyjemne, no i sama jazda też wydawała mi się tak naprawdę trudniejsza niż w prawdziwym życiu, więc trochę się sparzyłem. Domyślam się, że jest to też kwestia po prostu przyzwyczajenia, ale no po prostu nie wydawało mi się to realistyczne. Wtedy tylko driftowałem gdzieś tam sobie na śniegu w zimie. No i odczucia moim zdaniem były po prostu inne. Może jeszcze kiedyś wrócę do tego pomysłu, ale na razie zamontuję ją do E46. Co ciekawe, Slaptrain swoją kierownicę z symulatora zamontował właśnie w swoim Infiniti do driftu. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy nabę od Energy. Nawet jeszcze nie otwierałem. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Mamy też próbki, które miały być różowo-złote. Nie wiem jak wy, ale ja tu nie widzę różu za bardzo. Wyglądają jak złote póki co. Mam jeszcze tytanowe śrubki, które niestety są za krótkie, jeżeli chcę zamontować klakson, który aktualnie nie działa. W sumie to za różnica, ale dobrze jakby jednak działał. Jak zamawiałem nabę, która jest potrzebna do montażu kierownicy, to oczywiście były też śrubki tytanowe, no ale stwierdziłem, że przecież tytanowe mam. No i mam. Tylko, że nie da się jej zamontować z klaksonem. A dlaczego? Bo te śruby są dużo dłuższe. No i właśnie przez ten pierścień trzymający klakson, te krótsze śruby będą po prostu za krótkie. Także zobaczymy. Jeśli chodzi o te kierownice Nardi, no to jedna z nich to jest właśnie kierownica do E36. Może sobie ją wyciągniemy, zobaczymy jak wygląda.
Co wyróżnia tą kierownicę, to to, że jest robiona we współpracy z Vertexem, japońską firmą tuningową. Dzięki tej współpracy ma dodatkowy detal tutaj na dole kierownicy, plus to, co jest najfajniejsze, brązowo-złote przeszycia. Standardowa Nardi ma czerwone przeszycie, chociaż to też zależy od modelu. Gdy chciałem ją kupić, oczywiście była dostępna nowa, ale zbyt długo zwlekałem i wszystkie wykupili. Także gdzieś tam później chyba rok czasu szukałem od resellerów i w końcu znalazłem. No i tak sobie czeka na zamontowanie do E36. Musi nabrać mocy urzędowej. Co ciekawe, ta kierownica została wyprodukowana w ilości tylko 500 sztuk, więc jest to edycja limitowana. Mam też zamówione fotele z Japonii, które są kolaboracją tej samej firmy Vertex z Bride'em i właśnie też są utrzymane w podobnej kolorystyce. Muszę je tylko odebrać. Myślę, że właśnie fajnie będzie ta kierownica z tymi fotelami pasować do tego mojego kremowego środka E36. Jeżeli chodzi o tą drugą kierownicę Nardi, to na razie nie będę jej wyciągał, pokażę ją Wam kiedy indziej. Powiem Wam tylko, że jest to też coś specjalnego. Dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda ta naba i te śrubki. Nie wiem, po wyjęciu tych śrubek dalej nie widzę tu za bardzo różu, tylko złoty, no ale dobra. Może minimalnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na aucie. A tak czy siak możemy albo wykorzystać te standardowe, albo zobaczmy, jak to będzie wyglądać z tymi złoto-różowymi. Czy lepiej? No chyba ciutkę ciekawiej to wygląda. Książeczka, naklejeczka, jakaś gwarancja niby, z której pewnie nikt nigdy nie skorzystał. Kabelki, zapewne do podłączenia sygnału dźwiękowego, a.k.a. klaksonu. No i sama naba. Jest to naba typu slim, czyli jest troszkę węższa. Też w 46 niby jest ta regulacja kolumny kierowniczej, no ale jak kiedyś prawdopodobnie przyjdzie quick release jeszcze, to nie chciałbym, żeby się okazało, że ta kierownica jest pod samym moim nosem. Jedyne obawy, jakie mam z tą kierownicą, to że podczas jakiegoś upalnego dnia na torze mogą mi się pocić ręce i może się ślizgać. Dlatego tak naprawdę chyba lepsza byłaby skórzana Nardi, ale spokojnie, mam na to jeszcze pewien pomysł. Możliwe, że będą dwie i po prostu będę sobie zmieniał, zależnie od humoru. Ale to raczej pomysł na dalszą przyszłość. Jestem już w furze. Zapewne powinienem obejrzeć teraz jakiś poradnik, jak to zrobić, ale nie miałem czasu. Albo i też mi się nie chciało, nie wiem, nie obejrzałem. Gdzieś kiedyś mi się przewinęło, jak się zmienia kierownicę, więc jakoś to będzie. Stawiamy na jakość, jakoś to będzie. Wiem, że na bank tu po bokach są torksy, 2 do odkręcenia. Podejrzałem to sobie, robiąc zdjęcie telefonem. Na końcu jest duża śruba do odkręcenia, czy też nakrętka, nie wiem nawet. Wiem, że nawet jak się ją odkręci, to czasami jest problem zdjąć kierownicę. No ale zobaczymy. No dobra, zaczynamy. Spróbuję dobrać jakiegoś torksa i lecimy. Dobra, wygląda na to, że jest to Torx T30. Przy zmianie kierownicy powinniście teoretycznie odłączyć akumulator, żeby Wam przypadkiem poduszka powietrzna nie wystrzeliła. No ja tego nie robię, bo moja poduszka jest odłączona, także nie wystrzeli. Miałem taki problem z furą, że kierunki nie pokazywały mi się na zegarach, nie działała klima i niektóre przyciski sterowania na kierownicy. No i ogólnie było to zwarcie na szynie CAN bodajże i rozwiązaniem tego jest odłączanie każdego możliwego modułu po kolei. Próbowałem sam to robić, odłączałem wszystko, co się da, w tym czujnik ABS,
pod tunelem. Podmieniałem licznik, podmieniałem przełącznik świateł, odpinałem panel od klimy, jakieś tam zmieniarka w bagażniku, coś tam jeszcze. W końcu się poddałem i dałem to do elektryka. Po czym on zrobił dokładnie to samo, tylko że jeszcze odpiął moduł kierownicy, o którym ja totalnie nie pomyślałem, nie wiem czemu. No nie wiedziałem po prostu, że on jest podpięty pod tą szynę KAN, czy gdzie to tam jest podpięte. Chociaż właśnie połowa z tego badziewia nie działała. Działał tempomat, ale zwiększanie głośności nie działało. No więc mogła mi się lampka w głowie zapalić, no ale się nie zapaliła. Po czym właśnie jak elektryk robił to samo co ja, czyli odłączał wszystkie moduły. Na samym końcu odpiął ten moduł od sterowania na kierownicy. No i okazało się, że to robiło zwarcie. Najlepsze, że jakbym właśnie zmienił tą kierownicę wcześniej, to przypadkiem sam bym tą usterkę naprawił. No i on właśnie jak to składał, to nie podłączył poduszki. Już nie pamiętam, czy tak się dogadaliśmy, czy tak wyszło, ale nie podłączył. No i zapomniał podłączyć klakson. Także klaksonu na razie nie ma. Ale no może w końcu będzie kiedyś. To nie wchodzi oczywiście. No oczywiście, że są z tym problemy już jakieś. Dobra, chyba muszę tą kierownicę ustawić jakoś koślawo, żeby się dostać do tych śrub. No ja pierdolę, no co jest? No zajebiście. Ja pierdolę. To już jestem zaujajony? Nieważne. Dobra, w końcu jakoś znalazłem pozycję, gdzie wchodzi jakikolwiek klucz. Śruby odkręcone. Zobaczymy, co tam się kryje pod spodem. O dziwo, mamy już tą śrubę na wierzchu, więc może nie będzie tak tragicznie. Wygląda na to, że to jest zwykła 16. No i dobra, niby mam 16, ale oczywiście nie wiem, gdzie jest moja duża grzechotka. Gdzie ona może być? Właściwie to mam pomysł, gdzie ona może być, więc muszę iść jej poszukać. Dobra, mam to, co trzeba. Trzeba by spróbować to odkręcić. No, się zaczyna problem. No i uwaga, chwila prawdy. Chwila prawdy, wyjdzie ta kierownica normalnie czy nie? O dziwo wyszła praktycznie od razu. No i teraz widzę, że to nie będzie takie proste. Myślałem, że zdejmę kierę.
ciach i założone. Ale jednak patrząc na to, to muszę chyba zdjąć ten cały plastik, obudowę. Zdjąć to gówno jakoś. Albo może zdjąć to bez zdejmowania obudowy. No chyba, że jakimś cudem to na to wchodzi. No ale nie chce mi się wierzyć. Ty. Jakby stąd. Zobaczymy, co to za przewody. Oczywiście, że nie mam zielonego pojęcia. Trochę to wygląda, jakby dało się jakoś to podłączyć, ale jak? O co tu chodzi? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Najwyżej na razie zamontuję to bez klaksonu i wrócę do tego. Dobra, namierzyłem klakson. Są to te dwa ostatnie piny w środkowym tym czymś. I teoretycznie jak zostaną zwarte, to powinien być sygnał dźwiękowy. No to chyba tak luźno nie powinno siedzieć. Zobaczymy, czy to. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś zwarcia. Dobra. Przynajmniej wiem, że to. No to siedzi tak luźno, że na bank muszę to wymienić na coś innego. Będę musiał do tego wrócić po prostu. Na basie jakoś trzyma, no to montujemy kierownicę. No właśnie, jak ja mam to kurna włożyć wszystko naraz? Tak to będzie mniej więcej wyglądać z klaksonem. No niestety mam trochę problem go ułożyć. A trochę kończy mi się czas, więc chyba na razie założę bez klaksonu. Tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że jest całkiem spoko. A właściwie to wygląda to na razie tak. Klakson na razie mnie pokonał, nie jest przymocowany. No ale nawet jakbym go przymocował, to i tak by teraz nie działał. Jak widzicie, pada deszcz. Także na wieczór kierownica musi być na miejscu. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, no to, że ta kierownica różni się minimalnie od fabrycznej, no wiadomo, wyglądem, ale też szerokością. Ta jest 350 mm, a fabryczna ma, nie wiem, 365 mm szerokości chyba. Sprawdzę to i wrzucę w film. Także z montażu to na razie tyle. No i trzeba będzie się wybrać na jakiś test drive później. Tak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że jest całkiem fajnie. Szkoda tylko, że ten klakson nie jest podłączony. No ale kiedyś będzie. Całkiem fajnie to wygląda. Zastanawiam się tylko, czy w nocy przy zapalonym świetle nie będzie mnie to denerwować. No ale zobaczymy. Skoro i tak tego pierścienia nie montuję na razie, to mogę założyć krótsze śrubki tytanowe. No i teraz tylko sam nie wiem, czy chcę tak naprawdę. Nie wiem, te złote wyglądają całkiem spoko, chociaż jak wysłałem ziomkowi zdjęcie, to
mi napisał, że wyglądałem jak zardzewiałe. Pozdro Bidel. Przejadę się po mieście na tych, zmieni na tytanowe. Nagram kilka ujęć tak i tak. Zobaczymy, jak kierownica się prezentuje w trakcie jazdy. No i opowiem Wam troszkę o zawodach driftingowych, na które się zapisałem. Wszystko spoko, tylko wydaje mi się, że jakieś dziwne dźwięki dochodzą z kierownicy. Nie wiem, czy to będzie słychać. Nie wiem, czy nie za mocno dowaliłem tą środkową śrubę. Turn everything up a little bit in the headphones for me, bro. She'll be alone when I leave her. I like it better that way. I'm on my own when I need her. 'Cause they get better that way. So she's addicted to the heroin, lighter than a feather that day. But I kinda like the morphine. Triple X, double bottle, ain't codeine. What you want? I'm that motherfucker, baby. I'm that motherfucker. Może to śruba. What you want? Nothing like the mother suckers. Nothing like the mother suckers. Shit. Mrs. Lucille, come and touch me. Let me know that you real. 'Cause if you fake, I gotta get away, punch you in the fucking face. Should've known from the start what we got, can't leave this room. And I ain't playing with your heart, it's just a habit to let bitches know the truth. I made it clear to the world, ain't nobody gonna be that somebody. I made it clear to the world, ain't nobody gonna be that somebody. Yeah. I do it all to stay warm. I do it all to stay alive. I do it all for Nie wiem, o co chodzi, ale jedna śruba nie chce w ogóle wejść. But baby, I won't keep ya. Just know that I'ma leave ya. So fuck me right, baby, fuck me right till I'm To się too tired to leave ya. And we can call this your night. Wipe those tears from your eyes, 'cause baby it's alright. Whoa. Baby, it's alright. I got a bottle of Patron in my brand new coat. If you take a sip, No chyba te złote jednak ciekawsze, przynajmniej w nocy. Zobaczymy jeszcze za dnia i wtedy zdecyduję. Nie wiem, czemu jedna śrubka nie wlazła. Jeśli chodzi o zawody, no to zapisałem się na DTS. Jest to seria organizowana w Toruniu. No i wyróżnia się tym, że polewają tor wodą. Coś, co ja bardzo lubię, bo wtedy nie trzeba mieć dużo mocy, opony nie schodzą, auto się nie psuje. Jest pięknie po prostu. Na Gubinku zmienili nitkę toru i teraz nie ma nawadniania. No i podobno nie będzie, bo jest słabe zainteresowanie. Czego nie rozumiem. Może chodzi o lokalizację, nie wiem. Na otwarciu było bardzo dużo ludzi. W przyszłym roku będę chciał na pewno spróbować zrobić tak, żeby to auto driftowało na suchym. No ale zobaczymy. No
Docelowo chciałbym tutaj wrzucić 3.0 M54. No i wtedy już nie będzie problemu na suchym, więc myślę, że to tylko kwestia czasu. No ale słab to nie jest, 5 minut też. A najgorsze w tym wszystkim są oczywiście koszta. Jakie są moje pierwsze wrażenia? No na pewno kierownica wygląda zajebiście. Chodzi troszkę ciężej, czego się spodziewałem, bo zawsze tak jest, że jak no fizyka, jak macie mniejszą obręcz, no to trudniej się kręci. Co mnie niepokoi, to czasami słyszę jakieś dziwne dźwięki i nie wiem, czy tak ma być. Zastanawiam się, czy dało się to spieprzyć. No ale nie wydaje mi się, żeby montaż tego dało się spieprzyć, więc nie wiem, może jestem przewrażliwiony. Wydaje mi się, że te złote śruby wyglądały lepiej. Dajcie znać w komentarzach, jak waszym zdaniem. No, tym bardziej, że nie wiem, czemu jedna nie chce mi wejść, ta tytanowa. Bo ma jakiś spierdzielony gwint. Trochę mokro jest. Dzień drugi rzeźbienia w gruzie. Wczoraj wszystko zamontowałem, poszło dużo łatwiej niż się spodziewałem. Wieczorem wyjechałem na przejażdżkę, no i przy wyjeżdżaniu z parkingu już czułem, że coś jest nie do końca tak jak ma być. Pokażę wam, o co chodzi, że będziecie słyszeć. A tak przy okazji to te tytanowe śrubki chyba jednak lepiej mi leżą. Fajnie pod światło wyglądają. Też te złote też nie były takie złe. Może tylko tą jedną śrubkę jakoś zamontować. Przy skręcie kierownicą i obrocie około 180 stopni. No coś tam obciera jakby, no nie wiem. Wydawało mi się, że może jestem przewrażliwiony, ale nie no, coś tu chyba jest nie tak. Muszę to rozebrać i obczaić, czy coś obciera, czy co. Jeśli chodzi o samo zamontowanie, no to tu jakby niby nie ma co źle zamontować, bo naba z tyłu ma wycięcia pod te wszystkie plastiki i tak dalej. Napisałem wczoraj wieczorem posta na grupie o drifcie E46 amerykańskiej. Odpisały mi aż 2 osoby, w tym jeden ziomek napisał, że ten plastik może ocierać się o nabę i że on go wyrwał po prostu, czy tam przyciął. No i co ciekawe, ściągnąłem kierownicę i faktycznie nie wiem, czy to widać, ale te plastiki są lekko ściachane. I jak popatrzę na nabę od tyłu, no to widać, że faktycznie coś tam się przytarło tych plastików. Jak już udało mi się wczoraj ustalić, te 2 skrajne piny w środkowym plastiku są odpowiedzialne za klakson. Wystarczy je zewrzeć.
No myślałem, że to jest zasilanie drugiej masy, ale tak naprawdę to jest po prostu przerwany obwód masy. I co mnie zastanawia, to ten przewodzik w nabie, który jest podłączony do gołej, który jest podłączony do gołego metalu. I wygląda, że ten metal łączy się z kolumną kierowniczą, więc zastanawiam się, czy wystarczy połączyć tylko jeden z tych przewodów, żeby klakson zadziałał. Zaraz sobie to przetestuję. Właściwie to i bez naby można to przetestować. Chyba nic się nie spierdoli. No właśnie, więc tak naprawdę wystarczy wyprowadzić jeden kabelek. No tak czy siak, co muszę zrobić, to ten plastik wypierdzielić. Łamać go czy nie łamać? Tak łatwo to nie pójdzie. No niby mi napisali połam ten plastik, ale ja wiem. Ja bym to jakąś piłką, kurde, wyciął. Dobra, mamy jakąś piłkę. Zobaczymy. Dobra, szable w dłoni, lecimy. Ale może nie wygląda to za pięknie. Jakoś to przyciąłem, pourywałem. Zobaczymy, czy będzie działać. Na razie muszę zakładać kierownicę i jechać, bo kurier dzwonił, że przywiózł moje opony na zawody driftingowe. Chwila prawdy. Naprawiłem coś. Jakimś cudem śmiga. Czyli zajebiście. Zajebiście. Dobra, lecę po te opony. Dobra, przejąłem opony od kuriera. No i co my tutaj mamy? Zapisując się na zawody z góry dostawało się dwie opony, które są wymagane na tylnej osi do zawodów. Można było wybrać rozmiar między 15, 16 a 17 cali. Wziąłem 15, bo na takich rozmiarach na razie jeżdżę na tyle. Tylko czy to jest na pewno ten sam rozmiar? Kurwa. Nie. No oczywiście, że nie sprawdziłem i to jest inny. No ale kij w to. Ważne, że 15 to się założy i jakoś to będzie. Jak widzicie, jest to model Reinsport 5, więc mam lekkie obawy, czy właściwie będzie się dało driftować na tych oponach na mokrym. No ale założę je i mam nadzieję, że chociaż raz spadnie deszcz, żeby zobaczyć, czy istnieje ciśnienie, przy której da się. Jeśli nie, to po prostu pojadę tam na tych swoich śmietnikach i pojeżdżę na treningu, a w zawodach nie wystartuję. Przynajmniej na pierwszej rundzie. Jest jeszcze opcja, że mógłbym założyć gwint na tył, bo na tył właściwie mam wszystkie części. Naprzód brakuje mi jeszcze poduszek, także to właśnie chciałem dokupić i do tego rozpórki i chciałem to wymienić między rundami, żeby też właśnie odczuć różnicę w prowadzeniu. No ale nie wiem, zobaczymy, no jak będzie kicha na maksa, ewentualnie nawet może wezmę ten tylny gwint ze sobą i najwyżej na miejscu będę go zmieniał, chociaż nie chce mi się chyba, ale no nie wiem.
Także jadę je od razu chyba założyć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy spadnie deszcz. Na całe szczęście coś mnie tknęło, jak kupowałem te śrubki do kierownicy kilka lat temu i wziąłem 2 komplety. Także biorę z zapasowego. No i śmiga elegancko. No i teraz to jakoś wygląda. Przydałaby mi się tu jakaś zaślepka chociaż na razie. Coś pokminie. Tym chyba się da kręcić. A słuchaj. Wszystkie śrubki na miejscu, kiera zamontowana. Zastanawiam się tylko, czy nie kupić tu jakiegoś pierdzielnika, żeby zasłonić tą dziurę. Ale w sumie nie jest źle. Miałem w planach ogarnąć jeszcze ten klakson jako tako, wypuścić sobie ten jeden przewód i w razie czego mieć to nawet tak, że po prostu stykam sam te 2 przewody i jest klakson. No ale jak pojechałem w stronę elektrycznego i zobaczyłem, jakie są korki, to zawróciłem na chatę. No, także robota na godzinkę przeciąga się na 3. dzień. Nie wiem, co się stało, ale YouTube zwariował. Przed publikacją ostatniego filmu miałem 250 subów. Jakoś tak 2 dni po publikacji przybyło 8 subów, czyli było 258. Powoli zbliżamy się do tygodnia od publikacji ostatniego wideo. I jakimś cudem we wtorek wieczorem nagle wyświetlenia eksplodowały. Ze 120 wyświetleń zrobiło się 1000. Zaczęło przybywać sporo subów. Teraz mamy już prawie 400 subów. Bardzo dużo fajnych komentarzy pod ostatnim filmem i pod przedostatnim. Także jestem Wam bardzo wdzięczny i dziękuję. Jeśli podoba Wam się też dzisiejszy film, no to zachęcam jak najbardziej do lajkowania, komentowania, subskrybowania, bo to bardzo cieszy i napędza do działania, mega motywuje. Jeżeli widzicie ten fragment, to znaczy, że nastał kolejny dzień i olałem montaż tego klaksonu. No ale jak już to kiedyś zrobię, to w jakimś filmie na pewno to zobaczycie. W międzyczasie wymieniłem jeszcze uszczelkę czujnika wałka wydechowego. Oczywiście okazało się, że starej w ogóle nie ma, wydmuchało ją wtedy na Gubinku, jak byłem drugi raz. Po czym pojechałem jeszcze wtedy w góry i dopiero później zabrałem się za tą uszczelkę. Jak wymieniałem tą uszczelkę, to okazało się oczywiście jeszcze, że cieknie płyn chłodniczy z węża tego takiego u góry pod maską. Kupiłem jakiś tani zamiennik, najtańszy chyba jaki był i też go wymieniłem. Także co pozostaje mi do zrobienia przed zawodami, to wymienić olej, kupić tą matę pod samochód, no bo musi być mata, żeby tam nie nasyfić w razie czego. No i jak spadnie pierwszy deszcz, no to chciałbym też przetestować te opony, które są wymagane do startu w zawodach. Chociaż tak naprawdę to ja jadę tam głównie dla treningu, nie wiem, te 2 godziny czy ile sobie pojeżdżę i mogę nawet na swoich śmietnikach pojeździć. No na pewno na torze też spróbuję na tamtych oponach, bo podobno Toruń jest śliski, no nie wiem, nigdy nie jeździłem. No ale jak się okaże, że na tych oponach, na których trzeba startować w zawodach, w obecnym setupie nie da się driftować, no to mogę nawet nie startować w tych zawodach, tylko pojeździć sobie na treningu. No i tak naprawdę to mi wystarczy. Bo same zawody w mojej kategorii to są tylko 3 przejazdy kwalifikacyjne. Czyli tyle co nic. No, event jest podzielony na trening i zawody. Tak naprawdę część zawodów najmniej mnie interesuje. Dla mnie drift to po prostu dobra zabawa i jadę się tam dobrze bawić, pojeździć sobie. Mam z tego mega radochę, jak lecę bokiem po prostu. No, a na zawody myślę, że może jeszcze kiedyś przyjdzie czas, także z tymi zawodami to totalnie bez spiny. No tak czy siak po pierwszej rundzie chciałbym założyć gwint i może się jednak okaże, że wtedy te opony będą spoko. No i jeżeli na tych oponach faktycznie będzie się w miarę jakoś driftowało na tym torze, no to pojadę te kwalifikacje. Nie wiem, żeby poczuć dreszczyk emocji, ale raczej się tam nie nastawiam na nic totalnie. Jeżeli pojadę w ogóle te kwalifikacje i którykolwiek przejazd dostanie jakieś punkty, to będzie mega sukces. Formuła zawodów
jest taka, że w tej słabszej grupie, w której ja jestem, na każdej z rund są tylko kwalifikacje. No i na ostatniej rundzie 8 najlepszych osób z 30 z 5 rund kwalifikacyjnych staje do walki w parach. No więc to, że ja się dostanę do tych 8 najlepszych osób, no to ja już zakładam, że to jest raczej niemożliwe. No byłoby całkiem śmiesznie, jakbym się jednak dostał, ale no nie ma szans. No, na bank tam przyjadą ludzie z dużo większym doświadczeniem. Także, no mówię, ja tam jadę się tylko dobrze bawić. To by było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. No jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę, suba, komentarz. No i widzimy się w następnym.